Przełom października i listopada to ten moment w roku, kiedy częściej niż zwykle biegniemy myślami ku naszym zmarłym. Ale czy zdajemy sobie sprawę, jak ważna w naszej kulturze była tradycja dziadów? Co wiemy o uroczystości, którą tak dobrze znamy z dramatu Adama Mickiewicza? Postaramy się o tym opowiedzieć w tym materiale. Dziady to grupa najstarszych obrzędów wywodzących się od dawnych Słowian i Bałtów. Polegały one na wierze w to, że żywi mogą obcować z duszami zmarłych, które w określonych okolicznościach pojawiają się w naszym świecie. Obcowanie żywych z umarłymi i nawiązywanie fizycznych relacji z przodkami miało na celu uzyskanie wsparcia i przychylności umarłych. Dusze przodków odgrywały ważną rolę w życiu Słowian. Uważali oni, że zmarli mają wpływ na urodzaj, pogodę czy nawet płodność żyjących krewnych. Dlatego też wkładano wiele starań w to, by dusze odwiedzające ziemię były zadowolone i szczęśliwe. W kulturze prasłowiańskiej słowo dziad miało dwa podstawowe znaczenia. W pierwszym określano starego człowieka, przeważnie najstarszego z rodu, który zajmował honorowe miejsce w rodzinie, ale też przodka. Używano było również jako tytuł grzecznościowy wobec starszych ludzi. Dziadem był również nazywany duch przodka, duch opiekuńczy domu. Stąd też niezwykle ważną rolę odgrywała wiara w życie pośmiertne. Duchy i upiory, czemu towarzyszyły różnego rodzaju obrzędy i rytuały, często związane z naturą i jedzeniem. Życie Słowian podporządkowane było przyrodzie, naturalnemu cyklowi przemijania i zmianie pór roku. Najważniejsze dni, niezwykle mistyczne, przepełnione magią i obłożone dziesiątkami nakazów czy zakazów, obchodzone były w równonoc wiosenną i jesienną oraz przesilnie zimowe i letnie. Dlaczego te dni były aż tak ważne? Sądzono bowiem, że w tym wyjątkowym czasie zaciera się granica między światem żywych i światem umarłych, a demony i upiory mogą z łatwością przeniknąć ze swojej sfery do świata rzeczywistego. Słowiańskie święta zaduszne przypadały kilka razy w roku. Najczęściej odbywały się one w konkretnych porach i wiązały ze zmianami w przyrodzie. W zależności od regionu zmarłych witano na wiosnę, w okolicach maja oraz jesienią na przełomie października i listopada. Dokładna data uzależniona była od faz księżyca, który wspierał i wzmacniał siłę duchową zmarłych. Wszystkie te rytuały i obrzędy miały uczcić zmarłych i pomóc zbłąkanym duszom dotrzeć do Nawi, czyli krainy umarłych. Poprzez uroczystości w domu i na cmentarzu, przy grobach składano prośby do duchów przodków o opiekę nad rodziną i domostwem, albo też wyjednywano ich przychylność. Według starych słowiańskich tradycji odwiedzających ziemię zmarłych trzeba było ugościć, dzięki temu byli oni zadowoleni i szczęśliwi, a co za tym idzie, przychylni gospodarzom. Słowianie wierzyli, że dusze tych zmarłych, którzy odeszli nagle lub w tragicznych okolicznościach, nie mogą spokojnie odejść do krainy umarłych i z zazdrością spoglądają na życie toczące się na ziemskim podole. W noc dziadów mogli im wskazywać właściwą drogę i okazać należyty szacunek. Duchom przodków należało zapewnić ciepło, jedzenie i picie. Ogień palono w różnych miejscach na rozstaju dróg, by kierował do domu wędrujące duchy oraz na cmentarzach. Żar palonego chrustu miał także dawać dziadom ciepło do ogrzania się. Równie ważne było nakarmienie dusz, by żadna nie opuściła świata żywych głodna i spragniona. Stół odgrywał bardzo ważną rolę, dlatego należało zadbać o jego wygląd i sute zastawienie. Ludy słowiańskie wierzyły w to, że dziady chowają się w blacie stołu, dlatego należało z szacunkiem i uwagą traktować ten symboliczny mebel. Zanim domownicy poszli spać, gospodyni układała na stole biały obrus i stawiała chleb, sól i nóż, by dziady nie odeszły głodne do zaświatów. Kawałki chleba pozostawiano także przy oknie. We wsiach urządzano prawdziwe przyjęcia na cześć przodków. Rozstawiano stoły
w centralnej części wsi, poza nią lub bezpośrednio na cmentarzach, w zależności od regionu. Dobrym zwyczajem było rozrzucać resztki jedzenia dookoła siebie, tak by ucztujące z nami dusze mogły skorzystać z serwowanych na stołach dań. Po zakończeniu uroczystości nigdy nie sprzątano stołów, pozostawiając resztki jedzenia i picie dla zmarłych. Na wschodzie Europy znana była ceremonia karmienia i pojenia dusz przodków. W tym celu na grobach rozstawiano koszyki z jedzeniem i piciem. W Rosji i na Białorusi popularne było upijanie się biesiadników przy grobach zmarłych krewnych. Dziady należało ugościć gorącym posiłkiem i najlepszymi przysmakami. Na stole nie mogło zabraknąć miodu, kaszy, chleba, mleka, jaj czy piwa. Świętowanie w gronie rodzinnym, to czego nie wypito, wylewano na ziemię, a resztki jedzenia pozostawiano dla żebraków. Ofiary w postaci przysmaków składano nie tylko na grobach. Obiady, nazywane także żertwą, układano na stołach i w całości spalono. Uroczystości dziadów nie ograniczały się wyłącznie do świętowania na cmentarzach. Po wizycie przy grobie świętowanie przenoszono do domów. Wierzono, że po uroczystościach na cmentarzu dusze zmarłych odwiedzają swoje domy, dlatego należało pozostawić uchylone drzwi, furtkę czy okno. W ten sposób dusze mogły swobodnie wejść do środka. Zanim rodzina przystąpiła do wieczerzy, po wizycie przy grobach, gospodyni wyglądała przez otwarte okno, a gospodarz 3 razy obchodził wokół dom, niosąc przed sobą chleb i wypowiadając odpowiednią formułę zapraszającą duchy przodków. W domach dziadom poświęcono poza stołem najładniejszy kąt. W nim cienie dusz zasypiały. Obecność zmarłych objawiała się w drewnianych maskach czy rzeźbionych figurach, które były upostaciowaniiem duchów przodków. Maski, nazywane kraboszkami, ustawiano w izbie, wokół domów, na cmentarzu bądź w miejscu uroczystości. Część biesiadników podczas dziadów zakładała kraboszki, by odstraszyć niechcianych gości w postaci złych duchów lub demonów. Kolejnego dnia po dziadach maski trafiały do ognia, by nie straszyły pozytywnych dusz wciąż obecnych w okolicy. W niektórych rejonach Europy, zwłaszcza wśród plemion Bałtów, znany był obyczaj kąpania dusz. Szykowano wtedy gorące kąpiele i pozostawiano na całą noc po to, by zbłąkane dusze mogły się obmyć i ogrzać. Ogień był ważnym elementem obrzędów podczas trwania dziadów. Obecny był również zwyczaj palenia ognisk wokół wsi. Miały one pomóc zmarłym odnaleźć drogę do domu i pozwolić im ogrzać się przy ogniu. Płonące ogniska miały też inne zadanie. Rozpalano je na rozstajach dróg lub w miejscach przeklętych, takich jak groby samobójców, topielców, czy też tam, gdzie działała zła magia. Ogień miał uniemożliwić demonom opuszczenie piekła i wyjście na świat. Podczas dziadów szczególnie aktywne robiły się potwory, jak strzyga, topielica czy wąpierz, czyli słowiańskie wampiry. W związku z wyjątkowym charakterem nocy dziadów i szacunku dla zmarłych przodków obowiązywały różnego rodzaju nakazy i zakazy związane przede wszystkim z domem i domowymi czynnościami. Według wierzeń mogły one zaszkodzić przebywającym w pobliżu duszom. Nie wolno było wylewać brudnej wody przez próg domostwa, aby nie oblać wchodzących do środka dusz. Tego dnia nie należało też szyć, rąbać drewna, by nie zapruszyć duchom oczu. Zakazywano głośnego śmiechu czy biegania, co mogło przestraszyć zmarłych. Nie można było również używać ostrych narzędzi czy igieł. Ostatnią rzeczą, jaką chcieli nasi przodkowie, to przyszycie duszy do skrawka materiału. Gospodarze i domownicy mieli położyć się wcześniej spać, by pozwolić duszom spokojnie dokończyć jedzenie i picie. Wierzono, że dusze towarzyszą rodzinie również podczas posiłku. Takim symbolicznym przedmiotem przeznaczonym dziadom była właśnie łyżka. Gdy nabierano strawy, każdy z domowników musiał chwilkę odczekać po to, by
przebywające z rodziną dusze mogły się najeść i dopiero mógł wziąć ją do ust. Jeżeli po wieczerzy łyżka spadła na ziemię, nie wolno było jej podnosić pod żadnym pozorem. Jeżeli ktokolwiek z domowników jednak się po nią schylił i ją podniósł, miał obowiązek na jej miejscu zostawić kawałek pieczywa czy kołacza. Po wieczerzy również nie gaszono, nie zdmuchiwano świec. Jeżeli już trzeba było świecę zgasić, robiono to właśnie za pomocą łyżki. Zwyczaj obchodzenia dziadów czy zaduszek związany jest ściśle z jeszcze starszymi wierzeniami. Mowa tu o domownikach, które były duchami opiekuńczymi domów. Domownika uważano za demona, którym stawał się zmarły przodek. Pomieszkiwał on przez jakiś czas w chacie, by wspomagać bliskich. Podczas świąt zadusznych we wsiach pojawiali się biedni chłopi, którzy w tym okresie zmieniali się w żebraków, nazywanych dziadami. Ich rola była niezwykle ważna, gdyż uważano, że są czymś w rodzaju łącznika z zaświatami. Taki wędrowny chłop mógł w okresie dziadów sporo zarobić, najeść się i oporządzić. O rytuałach i magii podczas zadusznych świąt dowiadujemy się z dramatów i utworów mistrzów romantyzmu, chociażby takich jak Dziady, część druga, Adama Mickiewicza. I mimo, że jest to fikcja literacka, czerpie ona całymi garściami z tradycji, kultury i historii Słowian. Dzięki niej dowiadujemy się, jak brzmiały zaklęcia, zawołania, wezwania, dzięki którym można było sprowadzić zmarłych do naszego świata. W końcu, kto nie zna sentencji ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Wszystkie ceremonie przywoływania duchów prowadziły najstarszy członek społeczności, nazywany guślarzem. Miał on za zadanie sprowadzić bezpieczne dusze przodków do domów. To również on zajmował się rozmowami z duszami. Krewni, którzy chcieli zadać pytania przodkom, robili to poprzez guślarza. Słowianie wierzyli, że życie doczesne to jedynie przedsionek innego, doskonalszego świata. Dziś niewielu zdaje sobie sprawę, jak bardzo rozbudowany był system wierzeń naszych przodków. Ogromna ilość mitów, przekonań i niezwykłych ceremonii mających za zadanie wyjaśnić konstrukcję wszechświata oraz roli człowieka w tym skomplikowanym, trudnym do ogarnięcia mechanizmie. Niemal cała wiedza związana z obrządkiem dziadów przepadła wraz z nastaniem chrześcijaństwa. To, co pozostało, funkcjonuje obecnie, ocierając się o mit czy legendę. Część dawnych tradycji kultywujemy nieświadomie, pod innymi nazwami. Warto się zastanowić, czy aby na pewno nic z tego nie zostało.